Podczas II wojny zamieszkiwali tam robotnicy, którzy zostali rozstrzelani w lesie, podczas gdy wojsko niemieckie już miało opuszczać Polskę. Mniej oficjalna jest już opowieść o zaginionych dzieciach. Podobno po wojnie grupa dzieci wybrała się na spacer z nauczycielką. Nikt nie wrócił do domu. Widziałem to. Widziałem ich wszystkich. Gdzie jestem, wołałem. Czy oni naprawdę zaginęli? Szedłem sobie wtedy drogą Popioły. Dmuchałem dymem za nas, w kierunku samochodu. Przez chwilę biały bok pozostał nieruchomy w powietrzu. Wtem zaczął się oddalać, owiewając twarz czegoś, co cierpiało. Do wniosku, że twarz, którą pojawiła się w dymie, mogła być ostrzeżeniem i odstraszeniem od wchodzenia do lasu. Czy to wszystko, o czym ci ludzie opowiadają, to fikcja, czy prawda? Przemierzyliśmy łącznie 30 km lasu po to, żeby sprawdzić i dowiedzieć się, czy legendy, czy też te historie były prawdziwe. Oglądajcie dalej, by dowiedzieć się więcej. Już niedługo oglądaj kolejne części z serii Nawiedzony las. Ja odchodzę w ciemność lasu i widzimy się już niedługo.